Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kurs na Zysk. Dzisiaj tematem jest firma Palantir i jej wyniki kwartalne. Tytuł odnosi się do pana Michaela Barry, który to ostatnio 2 dni temu chyba zakomunikował, że shortuje firmę Palantir Technologies. No i ten inwestor jest pewnie Wam znany, między innymi z filmu Big Short, który powstał no już w okolicy 2008 roku, czy trochę później, jest związany właśnie z tym wielkim krachem, który miał miejsce, no i on właśnie jako jeden z nielicznych ten krach potrafił przewidzieć i na tym dużo zarobił, natomiast od tego czasu oczywiście też zajmuje się dalej inwestowaniem, natomiast raczej średnio mu to wychodzi, natomiast tytuł właśnie odnosi się do tego zagadnienia, powiedzmy. Jeśli chodzi o disclaimer, oczywiście przypominam, że nie jestem doradcą. Dzielę się po prostu swoimi przemyśleniami i doświadczeniem. Dobrze, jeśli chodzi o firmę, samą firmę, to powstała w 2003 roku. Tworzy oprogramowanie do analizy danych dużych, czy też analizy dużych zbiorów danych, wykorzystując przy tym AI. I też tworzy oprogramowanie jako systemy wspomagania decyzji. Czyli ogólnie tutaj mamy do czynienia z analizą danych w czasie rzeczywistym, wykrywaniem pewnych wzorców, na tej podstawie właśnie wspomaganie podejmowania pewnych decyzji. Jeśli chodzi o produkty, tutaj mamy podział na produkty dla agencji rządowych i służb bezpieczeństwa. Tu widzimy przykłady. Nawet ostatnio gdzieś widziałem, że firma podpisała też umowę naszym polskim rządem. Czyli to taki pierwszy koszyk, drugi koszyk to produkty dla firm komercyjnych. Jeśli chodzi o wyniki, no to tutaj CEO Alex Karp chwali się wynikami, no i ma czym się chwalić. Tutaj zaczyna od takiej zasady 40 i zgodnie z tą zasadą no, wynik jest 114%. Tutaj dodajemy przychód rok do roku i marżę rok do roku. No i jeśli suma tych dwóch składników jest minimum 40, tym firma no, dobrze prosperuje po prostu, czyli czym większa ta wartość, tym lepiej. No i tutaj mamy aż 114, to prawie 3 razy więcej. Oprócz tego mamy tutaj szczegóły, które mamy poniżej. Widzimy tutaj podział na rynek amerykański i tutaj jeszcze mamy podział na właśnie te produkty komercyjne i rządowe. Wszędzie tutaj mamy bardzo duże wartości 77, 121, 52. Są to bardzo duże wzrosty przychodów, wręcz można powiedzieć, że rewelacyjne. Tutaj przychód na poziomie 63% ogólnie rok do roku. Mamy tutaj informacje na temat umów podpisanych, tak, na jakie wartości, inne szczegóły, jeśli chodzi o marże czy EPS. W każdym razie wszystkie te wartości wyglądają bardzo dobrze. Natomiast stało się coś ciekawego po ogłoszeniu tych wyników. Normalnie po takich wynikach kurs akcji by wystrzelił.
Natomiast tutaj kurs poszedł w drugą stronę. No tutaj spadliśmy od szczytu w najgorszym momencie o około 18-19%. Teraz pytanie czemu? Czy jest jakiś haczyk ukryty, jeśli chodzi o tą firmę? Wygląda na to, że po prostu no, firma jest przewartościowana, to znaczy akcje są drogie tej firmy, nawet biorąc pod uwagę, jak dobrze prosperuje. Tutaj mamy pewne przewidywania, jeśli chodzi o cenę, to tutaj mamy obecną cenę 177, no i widzimy, że ta predykcja nie jest jakaś rewelacyjna, nawet biorąc pod uwagę te ogromne przychody. Również z innego źródła mamy tutaj, no tutaj niby cena jest fair value kursu, natomiast widzimy, że rekomendacje są takie, żeby no, na razie nie kupować, tylko trzymać głównie. Czyli widzimy, że ogólnie no, inwestorzy widzą, że akcje są po prostu drogie. I co teraz? W takiej sytuacji po prostu inwestorzy są nerwowi, w tym sensie, że nawet mały jakiś zapalnik na rynku może spowodować duże obsunięcie się kursu. I taką korektę tutaj mamy, czy widzimy. Nie wiemy, czy się skończyła już, czy jeszcze. Oprócz tego jesteśmy w takiej ogólnej korekcie rynku. Nie tylko Palantir spadł. Wszystkie chyba większe firmy, czy ogólnie S&P 500 spadło. No mam nadzieję, że z tej korekty już wychodzimy. Tutaj mamy pewne strefy zakupowe. Tutaj od pierwszej się odbiliśmy. Pierwszego dnia jest bardzo dobra, ta świeca została odkupiona. Widzimy ten długi cień czy knot. Natomiast następnego dnia już mamy ogromną świecę negatywną, spadkową. No i dzisiaj doszliśmy do drugiego obszaru wsparcia, czy zakupowego. No i tutaj całe szczęście odbiliśmy od tego wsparcia. Pytanie, czy to już koniec korekty, czy możemy jeszcze zejść, czy konsolidować, nikt tego nie wie. Oczywiście to mamy jeszcze średnią setkę z interwału dziennego, takie dodatkowe potwierdzenie. A tutaj mamy tutaj wykresy cena P do E, czyli cena akcji do EPS-a. Zysk na akcję jest to ten wykres. Tutaj mamy forward, czyli przewidywany, czyli dla przewidywanego zysku na akcję. No widzimy, że obie te wartości są bardzo, bardzo duże. Porównują na przykład do innych dużych firm typu Nvidia. Nvidia ma około 50 ten wskaźnik. Więc no pytanie, co teraz? Być może kurs będzie tutaj przez chwilę konsolidował, a potem dalej pójdzie w górę. Może też się jeszcze trochę obsunąć do tej strefy zakupowej. Może dobrym pomysłem byłoby uśrednianie ceny zakupu, nie wchodzić na raz całą paczką, jaką tutaj przeznaczyliśmy. No i zobaczymy. Firma ma bardzo dobre kontakty z rządem amerykańskim, więc prawdopodobnie będzie sobie dalej bardzo dobrze radzić. No to jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jeśli komuś pomogłem,
tym filmem, podjąć decyzję, to zapraszam do subskrypcji i oczywiście do lajka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.